Zator. Park rozrywki Energylandia. Rajdowa rodzina przygotowuje się do prezentacji zespołu. Kierowcami są Marek Goczał, jego brat Michał oraz syn Marka Eryk. Marek zadebiutuje w nowym dla siebie samochodzie. Wystartuje Volkswagenem Amarockiem w klasie T1. Na prawym fotelu zasiądzie Michał Kuśnierz. Pilotem Eryka jest Daniel Dymurski. U Michała zmiana. Będzie go nawigował Kamil Heller. Volkswagen Amarok T1 Cross Country Edition. Przed wyjazdem zawodnicy mają ostatni wspólny trening. So is everything ready with the cars, or are you still do you want to do something here, or are we doing anything? Poligon w Żaganiu. Zawodnicy mają 1 dzień na przygotowanie ustawień swoich samochodów. To dzień intensywnej pracy zarówno za kółkiem, jak i na serwisie. Wiesz, te boczne takie średnie mamy pasy, bo nowe zamówiłem i zapięcie zrobili tak, że idealnie wchodzi w żebro. Tak? Tak, no zaraz pan zobaczy po drodze. Nie, przecież wie pan, że ja delikatnie znam jak z workiem ziemniaków. No oczywiście. Tu masz chyba ten bezpiecznik, nie? 10. Dobra. Widzisz? Aha, aha. Bo tu możesz zrobić tak, na tej Odejmować haldzie, sobie, że okej. ustawić sobie do tyłu na przykład Okej. 20 km i jedziesz do zera, tak? O, A na tej haldzie sobie ustawić 0 i jedziesz do Cały przodu. czas tak, rozumiem. Rozumiesz, no, nie? No. I wiesz, w którym miejscu jesteś. Tu było chyba tylko takie kasowanie. Ja cię kręcę. Nie wiem, jak to włączyłeś? Tu, masz, 10. A czy wiesz, no nie wiem, Nie tam wiem, no, a jak włączysz, a tu żeby zresetować na haldzie? tutaj resetujesz dużym, Już spada. wiesz, ustawiasz sobie ile chcesz na dużym, a clear robisz na małym. A jak będę miał 100 km? No to musisz do tyłu. Co ty mówisz? No. I teraz zobacz, tutaj sobie na przykład ustawiasz do tyłu 20, Żeby odliczało mi. idzie w tą, a tu zostawiasz do przodu, nie? Na przykład. No zależy jak to potrzebuje, no. Super, no. Dobrze. Piloci mają nowe haldy, czyli elektroniczne metromierze ułatwiające nawigowanie. Uczą się ich obsługi. Pokazuj, bo mnie jedna nie działa. No popatrzcie, jakaś historia. Żeby w ogóle cokolwiek nie robić, wciskasz menu na 6 sekund i ona wchodzi w tryb jakiś tam funkcji. O właśnie, i ja tego nie mogłem I przestawić. teraz zobacz, masz GPS, włączony nie. I też tak, widzisz? Okej, tak, to jest jakby po... Bo jedna leci u nas z GPS-a, druga leci z kół. W Amaroku jest sporo pracy z ustawieniami. Inżynier musi pojechać w trasę wraz z Markiem. I'm not the mechanic, I'm not the engineer, but what I would like to suggest about this, to open rebound complete. Well, Rui's happy to go in the car with him to actually get a feeling with him. He would like to, Yeah, Rui's a guy who goes in the car, so he's happy to drive with Marek in the car to understand the track. okay? And then he'll come back and work with him. Okay, we have a helmet, so if you want to drive, Yeah. it's not a problem. Not drive, co-drive. Yeah, no, co-drive. Yeah. Co-drive. Oh, Rui maybe wants to drive, but Why? One run yeah, with Marek. with Rui that we get Yes. an idea and then we Yeah, change. And because
if there is a really bad, of course the idea is to open the rebound complete and then start to close it step by step, not open step by step. Yeah. Yeah? Okay, but Roy, Yeah. Roy's more than happy to go with him in the car and we get that. Eryk nie jest zadowolony z ustawień swojego Can-Ama. Czeka go mnóstwo pracy z mechanikami. Pytanie, co się stało, bo taki nie był. Na testach pojawił się także Aaron Domżała i Maciej Marton. Oni również startują Can-Amem. No właśnie, ale normalnie zawieszenie powinno być tak. Nie, drążki powinny być do góry. Tak. A nikt ci amortyzator... I on jeszcze pójdzie na dół. Ale zawsze tak, że coś się stało, że się opuściło auto samo? No właśnie nie wiemy, nie wiem. Może mechanicy od taty, bo tata lubi czołgiem jeździć i może opuścili. Ale jest masakrycznie niska, aż koła się przechylają. We're gonna do that. Wait, aren't there any marks after the old setting? Don't worry, we lift it up and then Yeah, but forgot it. okay. What? But, but, no but. What? But, but, no but. I'm worried. Oh no, okay. I have the Making me best. very happy. Thank you very much. Some creamer maybe? No, thank you. Of course I'm not worried. It's Yeah, just, because the worst case, you know, with the yeah, worst case new shocks that cost more than me. price is scary. Listen, I don't Yeah. nothing in life costs more than you. Yeah. Because you've got parents and forget about material stuff. Yeah. No, because I have the best friends mechanic. I'm not worried. Maybe a little bit. No, we'll bring it. No, what we do is we'll check the ride height on the car and then Yeah, we but try that. And if that doesn't work, then you have to negotiate with me. You have to say, Scott, Yeah. please can I have a set of shocks for your truck? do you have a spare shock? Yeah. What? Spare for that, and spare for that. They're brand new. It's 3,000 kilometers, and I did like there was no leaks, no nothing. I would see if there was a leak or. There's one more small problem. When we drive straight, I don't know what happened, but the car drives like this. What we can do, I can adjust the steering calibration. Yeah, I think that's. But I have no idea because it seems straight. It doesn't seem like both of the wheels are off. I think it's just on the steering wheel. But To check. if we can check that, that would be I great. just need to lift the car, so Yeah. I'm waiting the finish and we lift your car. No, don't worry. Nie ma czegoś takiego, że jedziesz i na zakrętach cię ślizga. A wydaje mi się, że na tych Goodrichach ślizga, na tych innych też ślizgało. Jest a na lodowisko. Tych, powiem ci, no, na zakrętach bardzo dobrze trzymają. A według mnie są takie uniwersalne, bo okej, może na piach nie są idealne, ale w lesie na przykład jechałem kiedyś na tych, jak się nazywały te No ma opony? mega agresywny bieżnik, więc tutaj no to dlatego trzyma na trawie, na wszystkim to powinno. Bo to ze zwężką jest, to nie? Nie, bez wężki. To jest bez zwężki? Tak. A ja myślałem, a w mistrzostwach Polski nie Nie, tylko. A różnica jest kolosalna. Ja jechałem właśnie w Portugalii ze zwężką. To nie szło porównać dwóch Maverików. On Ciężko jedzie, teraz a... porównywał, bo to jest bez zwężki, no nie? No właśnie, no to nawet nie ten. Nie, to w ogóle, to ja jechałem ze zwężką Via Italia, Ale ja myślałem, że w mistrzostwach Polski są te przepisy, te 3 FIA. no to jak chcesz w T3 jechać, to tak, ale nikt nie jeździ w T3. A w czym jeżdżą? T4 na. A, okej. Bo te trzy musisz mieć klatkę, musisz mieć baki, a w Polsce nikt. To jest Nikt normalne tego takie nie auto robi. jak T3, tylko bez zwężek, no nie? Okej. Bo oprócz zwężki jest jeszcze na amortyzatorze, jest też, czy nie? Nie ma nic. Nie ma, tylko zwężka ta, To zwężka. Tak jak ten Olins, no jak dla mnie petarda. tak? Co prawda na razie 2 km przejechałem, A w czym wcześniej jechałeś? też Onisem. Też. Tylko, że on jest według mnie taki, wiesz, mega agresywny. No dla mnie ja się tylko boję, no popatrz jaka jest różnica w wielkości tych amortyzatorów, co nie? Szerokości na pewno. No i po prostu widziałem jakieś filmy jak na Ale tak, Dakarze, na takie tutaj, wiesz, to się te amortyzatory tak w pół łamały, co nie? znaczy to bym się mocno zastanowił na Dakar jakie wybrać. No.
No ale takie na Ale 46 no tak, a z kolei tutaj się nie będzie ci przechylało auto i... No właśnie gadałem ze Scottem, to Scott mówi, że właśnie one są takie, wiesz, miękkie te Foxy, ale bardziej trwalsze. One są na wprost po prostu. Tak? Tak. Ale Dobrze wybierają Jakby te to były dziury i takie, tak dalej? jak podejrzewam, że takie dziury jak tutaj, to Foxy są kozackie. Tak? Tak. no, Tylko od razu mówię ci, że w zakręcie to Foxy od razu się tak przechylasz, co nie? Drive shaft at 2,152 kilometers on it. What? The drive shaft which broke on the front, 2,152, so don't worry. So now we know we have to change before 2000. That car we always change to 1,500. Yeah. So that's something for But now you can move another 500 kilometers. Eryk zabiera się wraz z mechanikami za ustawianie zawieszenia. Dla niego jest to kolejna solidna porcja wiedzy. yeah. And we set this as the base point. Yeah, different settings already on each side. So that's why the first thing you Different. the first thing you do is you want to understand where your shocks work. Okay. So you always make a note. So you got two different settings. You got your high speed, and inside you have your low speed. Low speed compression. Do you know what high speed and low speed is? I think so, but you're the expert. You can Tell me explain. what you think it is. High speed is the compression on higher bumps, so it's like the faster compression. Yeah. It's not going all the way up, and the low speed is the compression on. And also like- slow rolls on corners. Low speed is corners, right? Yeah. So, Okay. And then you got different people who work at different ways. So some shock companies will go all the way open and then close. You got other shock companies go all the way closed and then you open. Okay. So To you need check. to understand how, first of all, when someone gives you a setting, you need to say how do you measure your setting? All the way open, all the way closed. Okay. You know? Okay. Because then the people will tell you. Because they're different for different shock companies. Yeah. Okay. Okay, so then here, so you'll see, okay, the Fox is quite easy. They give you plus and minus, okay? Yeah. So you go all the way closed, okay? So it's minus. Yeah, so you can pick a point, either if you say I'm going to work off this arrow. Because, okay, you can, if you're very sensitive, you can try and hear the clicks, but it's almost impossible once they're used. So here, you want to go one open, so literally you have to go open and back to here. So you go, imagine like a watch. Okay. And it's only one turn, all of them. That's what you had. So we're gonna. I'm not gonna change everything on you Yeah. because now we change the ride height, and then I change all your shock settings. You Yeah, don't know what you was don't what. know. Okay. And with suspension, you only ever change one thing at a time. And then you can maybe like Yeah. set what you think would Yeah. be the best after we Okay. set Now this. you've set your high speed, and you're gonna do your low speed. Low Okay. speed. You were half a turn open, so half a turn. If you take the top of your screwdriver, is gonna put you at the bottom. Okay. So that's a half a turn. Okay. Half a turn. So pretty much you're all the way closed. Okay, which sometimes is not the best thing because maybe you want to be more open that the shock absorber can work a little bit more. Okay. Yeah. It's what we found out on the race itself. So I want to learn like shock adjustment because I think it's more important than power. You can sit with this gentleman during the event. Yeah. He's very love to. patient and he has a very good way of explaining stuff. He even would love explains to me, which is difficult. I would love to. Ma być perfekcyjnie, oni się na tym znają, to... Ale podnoszę się tak, jak mi będzie wygodnie, tato. Podnoszę po swojemu. Klucze do zawieszenia. Mam. I knew. Yeah, I do. There you go. So, give it to me, Indric, deixa estar esta quieta, vais baixando esta. Tens de ganhar aqui 50 proper tune. I never touched them because I had. Very important. Okay, I had no idea what it This is. is like it change you the when the timing of with this spring and that spring works. You know, this is low spring. This is Like for small reading. You know, small. to. The car is way too soft. Imagine if this is not. Imagine you set your car on the right height. Okay. If the crossovers are not here touching on this rubber, you see what's happened. All your shock is working just on the soft spring.
So it's not working separately. They both are just working. But as this is strong and this is very soft, look at this, and this is you just start working in this soft spring. So you have the feeling you have no suspension, like you have it. I had no idea what it is. I never touched it. Very important, the Okay. crossovers. Very. So where you should put them. When you have double spring, it's fucking important. Okay, and where You set up your right eye, okay, more or less, Yes. and then you adjust it until it's here, and then you just lift your car a little bit, not much, not even that the wheels go out of the front. Okay. You lift like 2 to 4 centimeters, and then you go a little bit more down. That they have like a little bit pressure Yeah. So pressure and. on this base. So they work separately. Okay, that's very important. Look at the spring. This spring I almost can squeeze it with the hand. Okay. Dla Kamila Hellera to pierwsze offroadowe doświadczenia. Jak tam? Jak ci się podoba? Wesoło, wesoło. Całkiem co inaczej niż takie No. normalne rajdy, ale A jak na dziurach? spoko. O. Znaczy, Cyk, wiesz, cyk, ja cyk, nawet cyk, oglądałem Michał mi wysłał jakieś onboardy, to sobie zapisałem tam w zeszycie. Nie bój się. Kamil w ogóle? Nie bój się dziur. Zawieszeniowa rewelacja, to jest w ogóle... Wiesz, No. Było przerażenie na początku? Na początku powiem Ci, że jak zobaczyłem te wertepy, to mówię, chyba się uda. Dobra, to jedźmy coś pojeździć. Marek wraz z inżynierem szukają wciąż najlepszych ustawień. Co? Jak poszła? Nie wiem, bo pan chciał od razu wrócić. Czemu? Nie wiem. Aż tak? Musimy jeszcze na asfalt wjechać, te haldy sprawdzić. A podpięli tego GPS-a drugiego, czy nie? Ja już ogarnąłem haldę. Ale podpięli drugiego GPS-a? Tak. Już jest ogarnięte. Tylko, że przepuść, Daniel. Zobacz, wyzerowałem wam i patrz. Ta halda przejechała kilometr 370, ta kilometr 450, a moja jakby kilometr 400. I to jest na GPS-ie, wszystko na GPS-ie, czego się nie reguluje. Rozumiesz? Aha. Jakie są już rozbieżności. Ale zakładam, że te rozbieżności były z nawracania albo z czegoś tutaj się, wiesz, GPS gubił, nie? Inaczej odczytuje GPS jeden drugi. A na prostej, jak brzmi 30 metrów na kilometrze 300, to nie jest problem. A przed tymi 300 kradło na kilometrze, no to wiesz. A guzik naprawili? Nie naprawili, ale... No, a widzisz? Za pierwszym razem nie, a za drugim zadziałał, no. No ale to tak nie może być, bo trzeba wołać tego. Zaraz ich zawam, tylko Erykowi zrobią z tym, z zawieszeniem. No a już powiem Ci, skrzynią nieźle. Już jeszcze trochę i... Tylko, że już jest pół do 11, a my zrobiliśmy 5 kilometrów. Ja mam nadzieję też, że jak już to zrobimy, że będzie działać to u nas, że da się jeździć. Eryk chce zrobić wszystko po swojemu i idealnie ustawić swojego Can-Ama, aby dobrze mu się jechało. Będę testował. Wszystko Ale dowiedz się ile. Tylko nie ustawiaj za bardzo się na to, bo tam jest inna trasa. Tam jest bardziej równa. Wiem to, ale Ale dobijać nie może. nie będzie i ja ustawiam wszystko od początku. Pamiętaj, że jak se podniesiesz zawieszenie na sprężynach, będzie bardziej skłonny. Ustawiam wszystko od początku. Okej. Bo Let's try again. Jest? miałem perfekcyjnie. I za oponami lewy, długi nawrót. O kurwa, było niedobre. Między oponami. Michał ma już niemal perfekcyjny setup.
Nie jest jednak idealnie na mocnych podbiciach. No bo raczej już nie będziemy go podnosić, no nie? Because we will not leave the car, sure. No. Ale ze 4 razy my tak fest dobili. He said that 4 times they have a quite big compression. And they hit the back of the car. I uderzyliście? Tak. Yeah. W podłogę uderzyliśmy, no. And when you race at the first time, A jak wcześniej jeździłeś, to tak się nie uderzyłeś? Wcześniej to przejechałem 2 km. Yeah, but first run he did 2 kilometers and broke the spiral. No na rajdzie, na pierwszym przejeździe ta droga nie będzie tak bardzo zniszczona. No nie będzie zniszczona. A tutaj jak zaczęliście jeździć, to już jest zniszczona od samego początku. Michał zastanawia się, czy nie utwardzić samochodu. My question: the race will be Not on not on this kind of extreme bumps. okay. No. So, in my opinion, that's my opinion. Okej. This is too extreme, Yes. but extreme put extreme twice to do a race. So, okay, But, I'm here to work, but we must keep in mind, okay, our focus. What kind of surface have we on the race? If it's No na pewno nie mamy czegoś similar takiego na like Szczecinku. this, Nie ma. On the Szczecinek, we don't have the dumps like this. But But the question mark is, what if we can make a little bit harder, the car harder? What will change on the behavior of the car? It's also just for learning, right? What happened? It's just to understand the okay, concept. we may try and you will test it. Jeżeli masz auto twarde, to amortyzator mniej pracuje, co oznacza, że jest większy wheel spin, czyli szybciej zrywasz przyczepność. Ja nie wiem, czy wiesz, czy ja chcę mieć twardsze auto. Ja Chcesz spróbować? 4 razy dobiłem, o. Yeah. He said that 4 times he touched the ground. No, I believe it. But, because but only I on saw the that. extreme, yes, but only Yeah. on the extreme. So, in my opinion, Yeah. I don't put the car stiffer. Yeah. If you want my opinion, okay, because the car, we need the car because it's a light car with a lot of Travel. So the focus is to keep the car straight and the wheels like this. If we put the car stiffer, the car begins to do like this. Jeżeli będziesz miał auto miększe, no to wtedy auto jedzie równo, amortyzator sam pracuje. Jeżeli utwardzimy auto, to amortyzator ograniczamy mu możliwość pracy, czyli zaczyna to przechodzić na nadwozie, nie? I auto zaczyna skakać całe. Najczęstszą usterką w Can-Amie jest zerwany pasek. Załoga musi umieć bardzo szybko wymienić go na trasie. W ogóle jak procedura wygląda, bo ja nigdy Procedura wygląda tak. Ty bierzesz pasek, Biorę pasek, no. jeden Jeden tu, jest tu, drugi gdzieś była na samochodzie. zawsze strzałkami do przodu. Tak. No i tutaj tylko cyk, cyk i cyk. 4 są, tak? 3 widzę, że są. 3. Cyk, Dobra, i to I jakoś pyk. tam pyk. dokładnie. Tak nawet mogę położyć. Dlatego weź tamten jeszcze, bo... Ten pasek, tak? Znaczy nie pasek, tylko chodzi... Tak, no to ja go mam pod ręką. This you need to see the arrows in the top, always to the front. Mhm. No i bierzemy paseczek, cyk. Back first, yes? But normally Normally you don't have. You don't have the belt there. Trzeba wziąć jedną rzecz pod uwagę. Jak pasek się rozdupczy, to jest tyle farfocli tam i to trzeba wszystko wyciągnąć do zera. It's okay, Miguel? O, jest. Teraz jest ok. Widzisz, bo się troszkę naprężył. Aha. Widzisz? Tak. Trzeba ją tam obrócić parę razy. Do końca, czy? Mhm, do końca. Dobra. No i wykręcam, nie? No i tak samo. Kurde, tu jakieś pęci idzie, jakiś No, ten, nie? idą iskry, no tak się dzieje. Aha, i teraz trzeba wykręcić tą frankcję, co? No. Według mnie ten klucz jest lepszy, tylko trzeba dobrze natrafić. Wszystko jest dobrze, przejedziemy się ze 2 razy, trochę w plery my dostali. No, troszkę tak. Troszkę mnie plecki bolą, ale chyba nie zmieniam fotela, chyba mam dobrze. Nie chcę kombinować, bo przedobrze.
Ale powiem ci, nas ta książka kiedyś uratowała. Tak? Aha. Powiem ci, że to pasuje u nich na pamięć. My też mamy tam taką Taka tabliczkę głupota, bo... z kolorkami kolorowymi. Ale wiesz, to jest zajebiste, bo oni tu mają podzielone to na kratki chyba. Tak. Są kratki? Wiesz co, nie, tego akurat nie, ale wiem o I dzwonię do Scotta i mówię tak, Scott, we don't have power. Don't have power. Please open the book Page. on the page 10. Tam kratka, wiesz, square, one, i to podłącz z tym. Cyk, cyk, podłączyliśmy, działa. Prawy zacieśniający 200, prawy 90 za tablicą. Eryk ma również idealne ustawienie. Trzeba jednak jeszcze ustalić zbieżność. No bo to nie możesz tak jechać. Dobra, ale... Kierownica mamy krzywa. Tylko na asfalcie nie idzie se trafić, bo robili tą kalibrację, to jest mechanicznie zbieżność poszła. Nie. Dobrze, Eryk, no to co, no przyjedziemy jutro, podniosą auto i będą robić. Nie no, wystarczy. Dojadę tak. Co dojedziesz? Tylko na prostych jest tak, o, czy trafię. Jeszcze stilo mi padło, nie słyszałem pana, ja słyszałem pana Dmurskiego, ale ja nie mogę nic powiedzieć po drodze. Robiłem mu tylko znaki, okej. Ale zawieszenie idealnie jest kliknięte. Teraz jeszcze ten ostatni klik na szybkim to była taka wisienka na torcie. Ten klik jeszcze nie dobija tak mocno i już jest idealnie, nie dobijamy. Ekstra. A zostawiłem jeszcze margines, bo nie będzie takiej trasy na rajdzie chyba. No. Przecież u mnie się nic nie psuje. Paliwa sobie nie zapomnij zatankować. Ale powiem ci, że tyle co się za ten dzień dowiedziałem, teraz to chyba się... Teraz wiesz, za że tydzień ustawiam. nie dowiedziałem. Trzeba było sobie zobaczyć, jak ustawiałem zbieżność. Ale tyle co dowiedziałem, wiesz co robię? Poprosiłem, wiesz co będę robił? Ściągam cały bumper, No. montuję jednego halogena na mocowanie od amortyzatorów, tak jak mam na Dakarze. Daję normalną metalową płytę, tak jak jest na Dakarówce. I jest od Longstar Racing, od tego co mamy wahacze, jest mocowanie koła pod spodem Mavericka. Gdzie pod spodem? Wymieniasz wydech i montujesz koło pod spodem, pod w ogóle kuframi, tam gdzie szedł wydech. No. I to bym chciał zrobić, bo tam jest, ściągasz plastik, montujesz... Ja mówiłem ci, że ten bumper za bardzo wystaje, po prostu wystaje jak się koła wygną, to bumper wystaje dalej jak koła i dlatego ja pokrzywiłem ten przód ostatnio. Tak, ale nie... Ten bumper to jest nieporozumienie, jak łyżka do kabiny nam wszystko wala. No. I No to jest ale do dźwignia. tury, ale do, Przecież on z 10 kg waży. no waży. No ale do turystyki wystarczy, a to masz do turystyki. To przecież- Dlatego zrobię to tak, żebym ściągnął, założył 4 śrubki. Chciałbym ściągnąć, nie wiem czy ściągać górnego halogena, nigdy nie użyłem tego górnego halogena i nie będę używał tego górnego No halogena. powiem ci, Ale wygląda jak bestia. Panowie, dlaczego to jest niezwiedzone? a gościu tu wcina żurek. Tylko zagada mnie jakiś rajdowiec. Nie chciałem już więcej jeździć, bo To już jest dobry było. moment, żeby przestać. Jak już Za Ronem odbijam jak się, jechałem, to było idealnie, bez błędu, a z Michałem jak już jechałem, to powiem ci już błąd na błędzie. Mówię, starczy. To jest najlepszy moment, żeby przestać. Ale było taki jeden zakręt, gdzie ciągło na to drzewko podzewnętrzne, już tam nie było kolejny. Ale to takie drzewko, że ty byś pewnie nie poczuł. Tylko, A to małe, a to ja za to drzewko jechałem. Jak? No bo mnie wypluwało, no za drzewko normalnie. Let's go. Polish żurek. Żurek. Tomorrow gulasz. Today żurek. The barbecue is in the truck, but the burgers there's no burgers. Steering rack.
Drążek kierowniczy umarł. Patrz jak koła. Patrz, to się nie rusza. Bardzo dobrze się testuje. Co prawda już zdążyliśmy urwać drążek, ale no jest ok, są duże hopki, także wydaje mi się, że zawieszenie jest super. Jeszcze teraz będziemy testowali jeden setup, ale ogólnie jest bardzo dobrze, także jest feeling, jesteśmy przygotowani na jutrzejszą jazdę, także dobrze się dogadujemy z Kamilem. Bo jakby nie mówiąc, jest to jakieś tam pierwsze parę kilometrów, które zrobiliśmy, ale jest tak, jakbym tego oczekiwał, także wszystko w porządku. Należy tym. Dziękuję. Koniec testów. Wszystko przygotowane. Jutro rozpoczyna się prawdziwe ściganie na Baja Szczecinek. Idziesz z nami pokomentować? Bo skoro masz mikrofon, czy nie chce ci się? Mam? No. Nie, trzeba... Oh, you have a microphone? Yes. Yes, okay, done. I didn't even know. So what you have to do, you have to practice, because this is as important Yes. sometimes as driving, yeah?